Witam bardzo serdecznie na kanale Uporządkowana. Cieszę się, że znowu jesteście ze mną i dzisiaj zorganizujemy odrobinę szafę mojego młodszego syna, ale też przy okazji trochę zmienimy jego pokój. Tak wygląda do tej pory i nie wiem, czy Wam mówiłam przy okazji porządków, że tego szafa jest naprawdę w tragicznym stanie. Tam jest wszystko już porozwalało się, porozklejało. Widzicie, jak drzwi są nawet niewypoziomowane, bo się po prostu nie da ich wypoziomować. Tutaj możecie zobaczyć, że nawet ciężko jest otworzyć szufladę, ponieważ to wszystko zawadza. Tutaj są półki dorabiane przez mojego męża. To były takie materiały, które mieliśmy akurat w domu, żeby też nie wydawać dodatkowo pieniędzy. Także one też wyglądają jak wyglądają, ale są użyteczne i wystarczą nam w zupełności. I tutaj, jak widzicie, na górze szafy mam koce, ubrania, które wiszą, i jakieś tam różne dodatki, które tak naprawdę są niepotrzebne w jego pokoju. W pierwszej kolejności oczywiście wszystko z szafy wyciągam. No tak, jakbym miała mało szaf w sypialni, to jeszcze coś tam wcisnęłam do jego szafy. No i tutaj właśnie widzicie, jak ta szafa wyglądała, także no wszystko było nie tak, jak powinno być. A to są rzeczy właśnie wszystkie z szafy. Mąż teraz tą szafę będzie rozkręcał po to, aby ją położyć i pozbijać, posklejać to, co się da, żeby spróbować ją chociaż trochę naprostować. Mieliśmy plan robić ten pokój, tak wiecie, całkowicie, czyli kupować nowe meble, ale stwierdziliśmy, że na razie on ma dopiero 4 lata, więc tak naprawdę no nie jest jeszcze to dziecko, które wie, co będzie mu się podobało za rok czy 2. I stwierdziliśmy, że to nie są tanie rzeczy, a taki generalny remont może z meblami zrobimy mu w momencie, jak będzie szedł do szkoły i pokój już przystosujemy tak rzeczywiście dla młodego ucznia.
Tak, oczywiście pies musi zawsze być głównym kierownikiem zamieszania. On musi wszystko wiedzieć, co się dzieje i sprawdzać. Tak, no i zobaczcie, co się za tą szafą i pod tą szafą działo. Ona nie była odsuwana na tych porządkach świątecznych, więc no troszkę się tam zebrało. Że mąż odkurzył, a ja ścieram. I teraz zabieram się za oglądanie wszystkich rzeczy po kolei i odkładanie za małych, za dużych, tych, które się już nie nadają. Jak widzicie tutaj w jego bieliźnie znalazłam poukrywanych kilka autek.
I teraz wszystkie rzeczy, które są na razie na niego za duże, wkładam do jednego pudła, żeby już było wszystko w jednym miejscu. Teraz przyglądam karton z takimi rzeczami papierniczymi, czyli mamy tam wszystkie flamastry, długopisy, jakieś tam bloki. Wszystko przeglądam, sprawdzam, wyrzucam, jeśli jest taka potrzeba. I tutaj również w tej szafie było takie pudełko, taka puszka z różnymi kablami. Dawno też się już tam nie zaglądało, więc stwierdziłam, że trzeba to wszystko przejrzeć i oczywiście to pudło już, ta puszka oczywiście zostanie wyniesiona już gdzie indziej, już nie będzie tutaj w tym pokoju. Jak możecie zauważyć, żeby sobie jakoś to lepiej posegregować, używam rolek po papierze toaletowym. Teraz wszystko to, co do wyrzucenia, do wyniesienia bądź do oddania, pakuję do worków.
A teraz zobaczcie, jak szafa wygląda już po naprawieniu. Jak widzicie, drzwiczki już przynajmniej trzymają poziom. Mąż dodał takie dodatkowe jakieś tam wzmocnienia, żeby to jednak chociaż przez 2-3 lata się nam utrzymało. I szuflada już się swobodnie otwiera, także to jest też naprawdę ogromny plus. No półki, jak widzicie, no nadal nie wyglądają jakoś rewelacyjnie, no ale tak jak powiedziałam, staramy się to robić jak najmniejszym kosztem, a że spełniają swoją funkcję, to po co zmieniać. Przy okazji oczywiście wszystko przecieram. Te rzeczy, które wkładałam do pudła, które są na niego za duże, mąż właśnie kładzie na górę szafy. Specjalnie dam przeźroczyste pudło, żeby było od razu wiadomo, co tam się znajduje, żeby po prostu o tych rzeczach nie zapomnieć. I wkładam wszystko już teraz do środka. Wcześniej w tej szufladzie miał majtki, skarpety, jakieś tam rajtuski. Teraz będą w niej podkoszulki. W dolnej będą spodnie i spodenki.
koszulki z długim rękawem, aby były lepiej zorganizowane, to wsadziłam je do plastikowego pudełka na buty. Kolejne mniejsze pudełko jest na bluzy. I teraz układam rzeczy na półkach. Teraz przeglądam koce, które były właśnie w tej szafie na górze. Dwa są w zasadzie do wyniesienia, bo jeden był bardzo taki, nie wiem, sztuczny materiał, że nie używałam w ogóle tego koca. A drugi ząb czasu go ugryzł i już gdzieś tam jakieś dziurki się pojawiły, więc też nie ma sensu takich rzeczy trzymać. Staraliśmy się właśnie tak ułożyć wszystko w tej szafie, aby pozbyć się tej komody. No jak widzicie, udało nam się i wszystkie szuflady są puste, także mąż ją wyniesie. A tutaj mamy worki, część jest do wyniesienia na strych, jakieś właśnie rzeczy, które jeszcze się nam przydadzą, ewentualnie właśnie te wieszaki. Tutaj są rzeczy do wyniesienia na śmieci, ale my segregujemy, więc nie możemy po prostu wrzucić tego wszystkiego do jednego wora. I tak wygląda szafa w środku. Także jak widzicie, jest zdecydowanie dużo lepiej zorganizowana i zdecydowanie, przynajmniej dla mnie, dużo fajniej wygląda. Wszystko tak naprawdę ma w jednym miejscu, wszystko jest na widoku, bez żadnego problemu może wszystko znaleźć, tym bardziej, że mój syn zazwyczaj sam wybiera, w co się ubiera. Ale rymuje. A tutaj na tych półkach to właśnie na górze, tak jak mówiłam, są te rzeczy, które są na niego za duże. Tutaj mamy rzeczy takie właśnie jakieś plecaki, ochraniacze, coś tam do przedszkola, torba, którą zabiera, gdy jedzie do teściowej na noc, jakieś zapasowe pościele, czapki, szaliki. Jak widzicie, puste miejsce całkiem zostało, a tutaj właśnie mamy ten karton z takimi papierniczymi rzeczami. I na dole też całkiem pusty pojemnik.
To już jest kolejny dzień i mąż ściąga firanki i zasłony. Wymieniamy mu również lampę, ponieważ to wcześniejsze, które teraz widzicie, bardzo dawało mało światła i stwierdziliśmy, że mamy jeden taki właśnie papierowy, dodatkowy abażur w kolorze zielonym, więc na razie spokojnie może wisieć sobie u niego. Tutaj mąż ściąga te kółeczka z żabkami, ponieważ teraz będą firanki na szeleczkach, więc nie potrzeba tych żabek. Przy okazji oczywiście przeciera. A tak wygląda gotowy pokój. Po lewej stronie zabawki. Tutaj jak widzicie już jest zielona narzuta i zielona pościel. To jak ją przebierałam, mogliście zobaczyć w piątkowym filmiku. Jeśli chodzi o to, czym są spięte firanki, to są pierścienie do serwetek. Ja głównie ich używam na Wigilii. Tablica, jak i stolik zostały przyniesione z salonu. Także mi osobiście bardzo ten pokój się podobał, bo się zrobił taki właśnie widny i bardziej dziecięcy, także dajcie oczywiście znać, co Wy o tym sądzicie i dziękuję bardzo za uwagę i do poniedziałku, pa pa!